To jest jeden z tych kolesi, który naprawdę tę grę tutaj mocno zmienił. Ja się czułem tak, jakby to był właśnie hip-hop, o który ja walczyłem. Jakby to był hip-hop, który ja chcę. Jakby to był hip-hop, że to jest właśnie hip-hop. Najbardziej jakby zmienił polską scenę aktualną, tą jak teraz wygląda i w ogóle... Muszę się zgodzić z tym. Rapowy wariat, szatan. Czemu bywa smutno takiemu komuś jak ty? Nagle następuje jakieś takie przesilenie i karta się odwraca i wtedy myślisz sobie, że już dość. Co wydarzyło się w twoim życiu, że ty jesteś taki? Siódmy lipca 1991, 7:07. Rodzi się artysta, który kilkanaście lat później podbije serca Polaków swoją muzyką. Czy ty jesteś pierwszym czy drugim najbardziej znanym artystą z Ciechanowa? Po Szymonie Kołeckim, tak? Nie, no wiem, no przecież pozdrawiam serdecznie panią Dorotę. Bardzo jestem dumna, że pochodzę z Ciechanowa. Za każdym razem to powtarzam. Ale ciebie tam hołubią w Ciechanowie. Robi dobrą robotę dla Ciechanowa, prawda? Jedni pewnie tak, drudzy pewnie mniej. Jadę bez planu, ciebie się dziwką wstydzi Ciechanów! Dzieciństwo Kuby w Ciechanowie było dalekie od pięknych wspomnień. A wychowywany w domu rozbitym jak furadiany, nauczyłem się tam, że synergia jest najważniejsza. Tu gdzie chowałem strach za wersalką, chciałem już tylko stąd zniknąć jak Falkor. Ty ojciec chciał wyrzucać mamę przez balkon. Nie chcę się grać za daleko, jakby coś to mnie zatrzymaj. A dlaczego, co wydarzyło się w twoim życiu, że ty jesteś taki? Myślałem, że dawno za mną to szambo, ale chyba nie. Chyba jest źle, szczęśliwe rodziny ryją miłe. Patrzę głodny na malowany chleb. Ojciec uczył mnie zarabiać. Mama jest w porządeczku, buziaki. Nigdy nie skończę jak te łaki w bramach. Buziaki, mama. Ale co mówiła, jesteś zdolny, jesteś fajny, poradzisz sobie, dasz radę. Poświęcała mi bardzo dużo uwagi i to teraz tak działa w taki sposób, że wrażliwość z tego poświęcania uwagi pewnie wykiełkowała. Pozdrawiam królową Elżbietę, czyli moją mamę. Czyli mama. Mama, no. Mama ważna, ja byłem mamym synkiem. Mamo, przysięgam, chcę umrzeć przed tobą. Była jedna rzecz, która potrafiła Kubie pomóc zapomnieć o tym, co się działo w domu. Ile lat miałeś 15 lat temu? 8. A kim wtedy chciałeś być? Komentatorem sportowym. Grabowski Kuba, witam Państwa ze studia Kanal Plus. Zaczynam komentować dopiero od 66 minuty, ponieważ przez 90 minut kibice mogliby nie wytrzymać mojego komentarza. Chodzi do piłki zawodnik z numerem 15, uderza, ale broni Arkadiusz Malarz. Nie trafia Grzegorz Boni, ale za to trafia szlak wszystkich kibiców na stadionie i trenera Andrzeja Rybarskiego. Piłka nożna to właściwie w bardzo dużym stopniu mnie jakoś tam ukierunkowała pod wieloma względami. Wczoraj doszedłem do wniosku, że mi chyba w co czwartym albo w co piątym numerze padają po prostu jakieś wersy z piłkarzami związane. Siedzę w loży Legii na kolegi meczu. Będę strzelał z każdej strony, tak jak Lewandowski. Rozumiesz moje działy i złote zęby. Jebać złotą piłkę FIFA, jebać France Football. W 2008 roku 18-letni Kuba wraz z Fuso utworzyli duet o nazwie Jochimu. Szyduję ci się jak Jochimu. Nadchodzi kłęba, chyba wiesz już, że przyjdzie niż. Ciągle idę naprzód, opieprzony fatalizm. No to była moja pierwsza płyta i tak jak gdyby zaczątki. Fuso wziął mnie pod skrzydło, powiedz mi, że idę. Fuso dał mi beat, od słów do czynów. Zabraliśmy się za Jochimu i pomimo różnic naszych charakterów zaczęliśmy żyć. Wspólnie wydali 3 albumy, a w 2009 roku Kuba rozpoczął studia z filozofii oraz socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Wybierałem kierunki ze względu na jakiś tam swój centryzm. Pomyślałem, że zawsze muszę być trochę wydziwiony, a wszyscy się śmiali, filozofia, o co chodzi w ogóle. Jakoś tam mi się to trochę zaczęło podobać. Zabierało dużo jakichś tam słów, który w normalnej rozmowie się nie słyszy. Siedzę na uniwersytecie w poplamionym dresie. Słucham o Diogenesie, Ascesie, umiarze, a marzę o Mercedesie, Hammerze i Jaguarze. Filozofia mi nic nie dała, socjologia mi nic nie dała. Jedyne co wiem o życiu, to że jak nie żyjemy, to zawsze wszystko naraz. Nie dokończyłem tych studiów tydzień przed napisaniem pracy licencjackiej. Postanowiłem, że zajmę się rapem. Wszystko płynie, kurwa mać! Dawaj łaciną, no. Fue bona fide, czyli z łaciny dobrej wierze. Pomyliłem coś, czy jest wszystko w porządku? Sam zwrot bona fide oznacza w dobrej wierze, a cue to już jest hybryda sentencji łacińskiej bona fide z moją ksywką, czy jakąś tam wcześniejszą, czyli cue. Pod zamkiem w rodzinnym Ciechanowie odbywały się freestyle'owe bitwy, w których brał udział Kuba.
chodzi, mogę zwalniać do bitu. Ten gość ma przejebane jak Pinokio w krainie termitów. Ciechanów ma szansę stać się polską stolicą freestyle. Co freestyle to chyba niekoniecznie, no bo w ogóle jaką my mamy być czegokolwiek stolicą. W ogóle ja Ja lubię to miasto, ale nie oszukujmy się. Dzieci robią freestyle za zamkiem i ktoś się pyta skąd wygraną prąd. No to jak mam być stolicą kultury, no. Jak ja odbijam, kurwa ziomku wers. Łap, ja ci zatańczę, ale kurwa na grobie to jest makabry. Zajawiony freestylową sceną Kuba zaczyna brać udział w najbardziej popularnych bitwach tamtych czasów. Czy znacie mnie? Ja tutaj mam dwie twarze jak pieprzony Harvey Dent. Niestety puncze Kłeby są zbyt inteligentne i wyszukane, a freestylowa publika go nie rozumie. Widzisz na stand-uperów i tak dalej, no według ciebie to są raczej inteligentni ludzie, nie? Z freestylem jest trochę podobnie. Mam takie zabarwienie bardziej wieśniackie, bo wiesz, jednak ta publika jest najebana i tak dalej. Na żywo przyjmują się o wiele lepiej proste puncze, bez wyszukanego przekazu. Założył brodę, bo kurwa święty Mikołaj. Oskar, jadę chłopca silnie, mam cię na swojej liście jak Oskar Schindler. Nie wiem, no musisz być inteligentny, żeby to ogarnąć. Weź, teraz sprawdzaj styl, dla mnie niebo nie jest limitem, Gagarin. Strasznie dużo tych takich krótkich informacji przyswajałem internetowych, wszystkie te takie jakieś zagwozdki, jakieś takie erudycyjne smaczki, to się starałem czytać. Jakieś nawiązania do jakichś, wiesz, właśnie słynnych autorów czy malarzy. Mówię, jak najwięcej tego, po prostu jak więcej do tej głowy. I kurwa wiesz człowieku, bo jak wbijam to jestem kurwa jak Heraklis z Efezu. I co jest grane? Dobra przester, myślę więc jestem antonimem takich MC. Ten cały słowotok musisz być oczytany, mieć jakąś erudycję. Wiesz, no musisz się interesować światem po prostu. Czy ty nie jesteś zbyt inteligentny jak na hip-hopowca? Przegrany, wrzucany do błota i za długo niezrozumiany, żeby dziś bełkotać. Ja Kłebo też definiuję nie tylko jeśli chodzi o muzykę, no nie, tylko jeśli chodzi bardziej też o wizerunek. Kolorowe oczy -8 dioptrii to ja. Gdzie twoje soczewki? Moje soczewki wyschły po prostu, bo ostatnio je woziłem za dużo i płynu nie uzupełniłem. Muszę soczewki, no bo nie wierzę własnym oczom. Oto pies Kłe. Chodzisz tak po ulicy normalnie? Tak, bo to jest dużo wygodniejsze. To znaczy chodzę i nie chodzę, raz chodzę tak, raz tak. Wiesz. A reakcja ludzi? Moja natura chyba jest taka, że ja właśnie chciałem być wytykany palcem i szybko się nudziłem sobą. Na twarzy nowe dziary, bawię się jak pojebany. Myślisz, że serio się w to wczuwam, kim ja jestem dla nich? Ja jak na ciebie patrzę, to trochę ci zazdroszczę, że ty wyglądasz inaczej. A ty jak patrzysz na mnie, to nie mówisz, ale fajnie wygląda normalny chłopak. Mogę być nicfelem, czwórem, całą resztę. Pomazanym chujem, tak jak ławka w szkole. Jestem psychowanem tatuowania rzeczy, które się lubi. Co ja w ogóle sobie wytatuowałem na klacie? Ja pierdolę. Jak się patrzy na ciebie, no to widzisz, Jezu, ten facet to chodzący spektakl. Uwielbiam to wcielenie. A jak mama przyjeżdżasz do mamuni, na przykład Wielkanoc? Mama uwielbia. Mama wymyślała mój pierwszy tatuaż i jest też... Mama wymyśliła pierwszy tatuaż? Bałem się w ogóle kiedyś mega igieł też, a teraz wiadomo, że ręce całe wytatuowane. Tatuaży jest sporo, Jest więc... dosyć sporo, tak. Miałem taką awersję do dotykania oka strasznie. W ogóle nigdy jak mi wpadł jakiś paprol czy coś takiego, to nie było opcji, żebym dotknął oka. Teraz wiadomo, też soczewki, tylko z dnia na dzień. Czy ty jesteś intrawertykiem przebranym za ekstrawertyka, czy odwrotnie? Rapowy wariat, szatan z tymi tatuażami i poznałem Kubę jeszcze podczas tej samej trasy w Białymstoku, który skromniutki chłopak i ja mówię, Jezus Maria, jak człowiek może się mylić. Człowiek może się mylić, ale na pewno nie w przypadku Eklektyki, debiutanckiego mixtape'u Kuby z 2013 roku, wydanego przez SB Mafię. Szybko zdobywał rozpoznawalność, a 31 grudnia wspólnie z RIP wypuścił płytę roku, wzmacniając swoją pozycję na scenie. W tym samym składzie zadebiutował też na Hip Hop Camp, jednym z największych festiwali rapowych. Już wiecie, czy gracie na main stage'u, czy bardziej hangar? Hangar. No jednak podziemie dają na hangar. No fajnie, że hangar, bo ja lubię właśnie. Lubię hangar, w ogóle lubię hangary w ogóle bardzo. To właśnie
Właśnie lata 2013 i 2014 okazały się przełomowe dla kariery Quebo na Fide. To wtedy jego popularność zaczęła dynamicznie rosnąć, a on sam konsekwentnie budował swoją pozycję na polskiej scenie hip-hopowej. Za euforię i wszystko, czego mi brak, moja miłość ma tylko 2 kalorie. 10 lipca 2014 roku na kanale Step Records pojawia się utwór Euforia w kolaboracji Puff Beatsa, Quebo na Fide oraz Kasi Grzesiek. Kręci mnie to samo co ja, bawi mnie to samo co ja. Mnóstwo komentarzy i mnóstwo fanów, którzy, nie wiem, robią serduszka. Bardziej pasują do Cleo niż do Quebo na Fide. Kiedy szedłem z moimi znajomymi po galerii handlowej, to goniły mnie dzieci. To nie jest przede wszystkim mój naturalny kierunek, tylko to jest fit i to też nie jest mój numer, także ja mogłem sobie tam trochę na więcej pozwolić. Dzwoni do mnie wytwórnia, że jedna z dużych stacji radiowych zadzwoniła do nich, czy możemy wysłać tak zwany radio edit, bo oni chcą to grać. Lata na każdej jebanej rozgłośni, a twoich raperów nie słychać i czemu? Pich, właściwie Adam Piechocki. Polski raper, były członek zespołów 1-7 i Skazani na sukces. W 2014 roku lekko pijany Adam wychodzi na scenę na koncercie Quebo na Fide. To, że jesteś artystą pop, też wiesz o tym już, nie? Tak. Że jesteś zdrajcą. Ja sam w te buty wskoczyłem. Nazwijmy to po prostu, to jest hip-hop albo whatever, nie? Nazwijmy to, nawet nie wiem, czy tam jest hip jaki. I młodzież to łyka i to jest ich muzyka, ale nie mieszajmy tego z hip-hopem. A jak w RMF-ie na przykład mówią, przed wami Perfekt, Demono i Quebo na Fide. To mi nie przeszkadza. Ograniczenie nie powoduje nic dobrego, bo ograniczenie powoduje to, że nagle zaczynasz zżerać własny ogon i kisić się w samozachwycie nad tym, jak bardzo jesteś true to the game. Moim zdaniem w ogóle raperzy powinni pokazywać się w każdym przekroju, oczywiście robionym w jakimś tam odpowiednio dobrym guście. Tak jak nie rozumiem pojęcia lewak, tak nie rozumiem pojęcia pop. Czy nie jest kwestia skali po prostu? Wszędzie jest Quebo teraz, wszędzie jest Quebo. To w jakim stopniu u niego to poszło, to jest turbo rozmach. To oczywiście, nie ma nic kwestia skalowania, tak, no. Jasne, ja to tak postrzegam. Jeżeli jesteś szczęśliwy w tym, co robisz, nie krzywdzisz innych, niech ci Bóg lekki mikrofon da. Rosnącej popularności Quebo na Fide nie dało się przeoczyć. Ale wolałbyś się wydać legalnie, u kogoś czy legalnie niezależnie? Legalnie niezależnie, na pewno. No i tak powstaje Que Quality. Dokładnie 5 dni po premierze Euforii pojawia się kawałek Hype, który jest pierwszym numerem na kanale wytwórni Kuby. Jednak podziemie dają na hangar. Jak rozmawialiśmy 1,5 roku temu, to tak nie byłeś przekonany do robienia labelu. A już jestem teraz. Coś poszło nie tak. A więc czas na jego debiut. Na początku 2015 roku Quebo na Fide wydaje debiutancki album pod tytułem Ezoteryka. Twoja nadchodząca płyta została określona prawdopodobnie będzie najlepiej sprzedającym się albumem ostatniego dziesięciolecia w hip-hopie. Jest to w ogóle do zrealizowania? Bo nie wiem, no... Nie ma na to cienia szans. Nie ma na to cienia szans. Nie jesteś aż tak popularny, przynajmniej według siebie. Nie, na pewno nie. Ezoteryka na pierwszym miejscu w Empiku? To tylko pozory. Album pojawił się na pierwszym miejscu polskiej listy przebojów Olis, gdzie pozostał przez 11 tygodni. A Kuba wraz ze swoją ekipą koncertuje i zwiedza całą Polskę słynnym już Volkswagenem Turanem. Wesoła ekipa na stacji. Czas zacząć tankować. Moniak walczy, kurwa, z bagażnikiem. Aż ci się nie da, no. Weź tam jakąś tam Kurwa, podnieś. nie da się, do chuja pana, kurwa. Koncertują po całej Polsce i rozpoczynają serię na YouTube pod nazwą Przygody wesołego Hackmana. Przygody wesołego. Spędziliśmy 3 lata się bujając po klubach, wypracowałem w kurwę energii. Kurwa! I w kurwę pieniędzy, kumasz. Kupisz mi to? Kupisz mi to? Que w swoich utworach zaczyna opowiadać o swojej zmianie życia. Zaczyna mu się układać. Pojawia się też lekka przewózka. Na szyi grubsza kieta niż mój dziekan, Eureka. Nie noś za często tego kajdana, bo się zgarbisz. Pierdol się do niego kajdana. I kurwa, ciężki. A to był dopiero początek.
Quebonafide nie znosił igieł, więc wytatuował całe ciało. Nie cierpiał dotykać oczu, więc nosił soczewki. Lubisz latać samochodami? Więc wyrusza w podróż ze swoją ekipą po całym świecie. To ja, Kłe. Morda w Kubę. Podróż jest najwyższą formą wolności dla mnie. Najwyższą. Dobra, teraz przechodzę po prostu proces, gdzie będę totalnie głupiał cały czas. Idealne miejsce, żeby się napić. Czyli tak jak każdy dla ciebie, ty pierdolony pijak. Elwonsaty. W trakcie podróży pisze teksty i tworzy 14 utworów. Każdy z nich inspirowany jest innym, wyjątkowym miejscem na naszej planecie. Kręcisz tam klip, więc coś już musi być przygotowane, żebyś jednak mógł ten klip nakręcić. Nie, w większości miejsc mam taki tryb działania, że po prostu lecę tam albo z jakimś szkieletem, albo lecę tam totalnie bez niczego. Dowiedziałem się o tym, że lecimy do Japonii w ogóle będąc gdzieś tam na urodzinach kolegi. Byłem o 4 czy 5 gdzieś wychodziłem z klubu i Kłebo dzwoni, mówi dawaj, bo o 11 mamy samolot, czy lecę. No to mówię lecę. Jestem jebnięty na punkcie podróży. W warstwie tekstowej każdy utwór zgłębia tematykę kulturową i problemy społeczne charakterystyczne dla danego kraju. Police and terrorists are together? Yeah, of course. That's why no one stopped them. Meksykańska policja szuka naszego towaru. Wszystko jest dobrze pochowane. Na płycie pojawili się artyści z różnych krajów. Nie, to nie oni. Na płycie poza polskimi raperami gościnnie wystąpili także KRS-One, Young Langs i iFani. To zestawienie Dubaj-Indie, te wyjazdy jakoś przemeblowały ci w głowie? Ile zarabiam na minutę, miałem tupet. Patrzy się zupełnie na inny kraj, inny świat, innych ludzi. Jest ten tekst niezwykle poruszający. I widzisz gnijące, rozkładające się ciała gdzieś tam na przedmieściach Mumbaiu, to mimo wszystko musi to poruszyć, wydaje mi się, i nie ma chyba ludzi, których by to nie poruszyło. Przemeblowuje to głowę z całą pewnością, szczególnie Dubaj, gdzie też jeszcze Dubaj w dopełnieniu tych Indii, gdzie dzień wcześniej byliśmy tam. Jeśli widzisz tak naprawdę złote klamki i taki przepych, który jest ludziom zupełnie zbędny. Potem kurwa wjechał tu i dostał w ryj rzeczywistością, ale mu musiały uczucia towarzyszyć. Jestem ciekaw w ogóle, jak człowiek klasy Quebo wraca do rzeczywistości. Byłem tam i zebrałem parę doświadczeń. Teraz unosimy wzrok ku niebu. Wrócił pierdolony Odyseusz. Odyseusz był królem Itaki i uczestnikiem wojny trojańskiej. Jego mądrość, spryt i zdolności wojenne były niezwykle cenione. Główna fabuła Odysei koncentruje się na przygodach Odyseusza w trakcie powrotu do domu po zakończeniu wojny trojańskiej. Jego podróż była pełna trudności i niebezpieczeństw. Meksyk okazał się być najcięższym miejscem do zwiedzania. Mieliśmy różnego rodzaju doświadczenia z bronią, rabunkami czy oszustw na każdym kroku. To było najbardziej niebezpieczne miejsce i najbardziej newralgiczna podróż z tych, które sobie przypominam. Gdy zamykam oczy, widzę Meksyk, potem moją twarz jak krwawi. Miałem również taką sytuację, gdzie przechodziłem przez ulicę i grożono mi bronią. Mówiłem, że czasami wojna to pomysł na pokój, aż pierwszy raz nie miałem broni przy skroni Bamoku. Po powrocie z podróży i premierze albumu wyruszył w trasę promującą egzotykę. Po trasie ekipa Que Quality wystawiła globus na aukcję charytatywną, którą wygrał przyjaciel Kuby, a właściwie... To kurwa brat już drogi kurwa był. Ale wróćmy na chwilę do 2014 roku, do słynnych słów Picha. Na egzotyce pojawił się numer To nie jest hip-hop z KRS-One, człowiekiem o wielkich zasługach dla popularyzacji hip-hopu. Byłem na tym koncercie, na którym krzyczał, że to nie jest hip-hop, tak? Ja się czułem tak, jakby to był właśnie hip-hop, o który ja walczyłem. Jakby to był hip-hop, który ja chcę. Jakby to był hip-hop, że to jest właśnie hip-hop. Nigdy to nie będzie hip-hopem! Najlepszego! Wszystkim życzę! Najlepszego wszystkim życzę!
jest jeden z tych kolesi, który naprawdę tę grę tutaj mocno zmienił i ma pomysł na siebie i na pewno nie przechodzę obojętnie obok jego produkcji, bo kiedy wchodzi na przykład nawet na gościnkę, to bardzo fajnie się wybija, tutaj budzi mój szacunek i uznanie. To były lata przełomu. Stara szkoła zaczęła uchylać drzwi nowemu pokoleniu, a Quebo na Fide stał się jednym z pionierów, którzy tchnęli w hip-hop zupełnie nową energię. Chciałem przytoczyć pewien fun fact, mianowicie wśród nominacji do naszej nagrody hip-hopowej nie znalazł się album, który sprzedał się w zeszłym roku w największej ilości egzemplarzy w Polsce. To płyta Quebo na Fide Egzotyka i... W Polsce najpopularniejsze są płyta Egzotyka rapera Quebo na Fide. I tak lepiej niż na Teleexpressie. Więcej uwagi przy nagrodach hip-hop. Swoją drogą też nie wiem, dlaczego na 4. miejscu są nagrody hip-hop. W 2017 roku wydał jeszcze mini-album pod tytułem No to bajka, który nagrał wraz z producentem Mateo. Okej, dla wszystkich moich 3-letnich słuchaczy. Quebo na Fide Mateo. Patrz synu, kiedyś to wszystko będzie nasz. Przecież ty nie masz syna. A słuchaj, a czy płyta z RIP to jest kolabo teraz i na jakiś czas odwieszasz te pomysły na haczek? Czy być może myślisz o kolabo być może z innym jakimś raperem twoim, nie wiem, znajomym, kolegą, przyjacielem lub jakimś dobrym po prostu zawodnikiem? Tak, na pewno będę chciał zrobić jakąś płytę, nie wiem, czy w duecie, czy w jakiejś szerszej grupie. Tak też zaczyna się największy na polskiej scenie hip-hopu. Quebo na Fide i Taco Hemingway łączą siły. To może być współpraca roku. Słuchaj, a jak w ogóle wypadła teraz cała ta wasza płyta? Taco i Quebo to tacy zawodnicy, którzy po prostu są wyjątkowi, więc ich połączenie zrobiło coś wyjątkowego. W sumie co? To jest kurwa chyba jakiś największy pieprzony sukces polski od lat, co? Muzyczny. Taco na Fide bije rekordy na Spotify. Jest to świetnie zrobiona płyta. Jeśli ją rozłożyć na czynniki pierwsze, no to są świetne bity, są dobre linijki. Nasze pokolenie Tamagotchi. Dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś, lata wokół mnie, ma talię osy. Bardzo ładna obserwacja. Też śliczna. No bo to jest tak, że to jest taka sztukateria trochę. Zobaczcie, ile jest słów w tych piosenkach hip-hopowych. I on musi, jak zegarmistrz pod lupą, on musi to wszystko poukładać, żeby to miało jeszcze melodię. To bez muzyki już ma melodię. To jest super, uważam. W zasadzie ciężko się tutaj do czegoś przyczepić. Spotykałem się z zarzutami od moich gości, którzy na przykład, których miałem w czwórce, że dla nich to w ogóle nie jest rap, że to w ogóle nie powinno być brane w kategoriach rapu. Czego chce ode mnie żółtek, czego chce ode mnie żółtek, czego chce ode mnie... Ta płyta miała ogromny udział w tym, że ta muzyka taka rapowa stała się po prostu muzyką mainstreamową, najpopularniejszą w Polsce i stała się po prostu super komercyjna. Taco na Fide to był projekt, który moim zdaniem najbardziej jakby zmienił polską scenę aktualną, tą jaka teraz wygląda i w ogóle... Mógł się zgodzić. I ta płyta była tym takim momentem, w którym pękła tama, nie? I trwa to praktycznie do teraz. I tak po mnie jadą, to macie parę haków. Przed Taco na Fide nawet nie słuchałem rapu. Ja w międzyczasie trochę w ogóle zmieniłem o tej płycie jakoś zdanie. Zrozumiałem, co ona zmieniła, co się jakby w tej muzyce polskiej stało dzięki niej i gdzie to poszło. To jest coś, co wniosło ten rap, którym teraz żyjemy, polski, na nowy level. Ale to nie koniec kontrowersji związanych z tą płytą. Jeden z najbardziej rozchwytywanych duetów raperskich w Polsce kombinuje na podatkach, żeby płacić jak najmniejsze daniny. Oskarżają internauci. Na Paragonie z przesyłką przedpremierową można było zauważyć, że cena samej płyty wyniosła 10 zł, podczas gdy cena książki, która była dodatkiem, wyniosła aż 39,99. To pozwalało wydawcom uzyskać większy zysk, korzystając z niższej stawki podatku dla książek. Mój skład ścigał minister finansów, także nie cykam fot hajsów. Ostatecznie wydawcy płyty odprowadzili 23% podatek od całkowitej wartości sprzedaży. Well-known rapper and producer Mac Miller, who is a longtime boyfriend of Ariana Grande, was found dead today. TMZ reporting from an apparent overdose. Moja największa inspiracja. Postać, bez której nie byłoby w moim życiu tego wszystkiego, co jest teraz. Czuję się, jakby zmarła cząstka mnie.
Jakby zmarł mój rok młodszy mentor, jakby zmarł mój przyjaciel. Co chwilę coś złego się dzieje, kurwa. Wczoraj umarł Mac Miller, dzisiaj Quebo zawiesza karierę. Que zrobił sobie przerwę i zniknął. W międzyczasie odebrał Diament za Egzotykę i Somę. Przewidziałem Diament, Somy i nową reklamę Coli. Przy poprzedniej płycie miałem takie poczucie, że ta poprzeczka jest tak wysoko zawieszona, jeżeli chodzi o oczekiwania ludzi, że ja muszę ją zawiesić sobie jeszcze 3 razy wyżej niż wcześniej. Mówię teraz tylko i wyłącznie o byciu zakładnikiem swoich ambicji pewnie, bo to tak trochę działa. No działa tak, że nieraz ten perfekcjonizm, no, podejrzewam, że też masz... Ale wiesz, że ty funkcjonujesz w środowisku naszych wspólnych znajomych jako pierdolnięty, jeżeli chodzi o realizację planów. Nawet chyba twoja narzeczona uważa cię za lekkiego zjeba pod tym względem. Tak może być, no ja też się za takiego trochę uważam, ale nigdy tak nie miałem wcześniej. Ta płyta jakoś tak mi narzuciła dopiero... Wizualizujesz sobie jakieś tam schodki i po tych schodkach się gdzieś tam powoli wspinasz. W pewnym momencie jak sobie zdajesz sprawę, że kolejnych schodków już nie ma albo są, ale ty nie potrafisz ich dostrzec, czy tam to potrafisz na nie wejść wyżej, to cię gdzieś tam twórczo zabija w jakiś tam sposób. Jakoś tak ją chciałem wyjątkowo uszlachetnić, żeby po prostu powiesić sobie w ramce i żeby wisiała. A nigdy wcześniej jakoś tak aż mocno tego wszystkiego nie analizowałem, tylko robiłem to trochę bardziej intuicyjnie. Mieliśmy tu twoim smutku rozmawiać, to miałem ci powiedzieć, żeby się do mnie wszystkie pieniądze zaczęło od początku, ale... Właśnie coś ty może takiego zrobisz, Andrzej. Tak? Może. Zrób to. Znając twoją twórczość, czy to znaczy nowy początek, czy to znaczy powrót do czegoś, co było ważne kiedyś? Każdego dnia jest jakiś nowy początek i każdy koniec jest jakimś początkiem i to po prostu tak życie wygląda, tak to działa. W ogóle nie było tam żadnej motywacji, która byłaby związana z chorobą w jakikolwiek sposób. Może ja usiądę bliżej, żebyś nie czuł taki osamotniony. Pojawiało się przez wszystkie możliwe przypadki odmieniane słowo depresja. Pomóżmy mu. Jak to dobrze, że zajmujecie się upadłym psychicznie artystą. Było już paru raperów, którzy próbowali takimi kontrowersyjnymi ruchami wypromować swoją płytę, chociażby Solar, na którego też spadł hejt swego czasu. Nie odtwarzałem postaci, która była kompletnie wyimaginowana, tylko odtwarzałem... A to jesteś ty sprzed 10 lat? Może nie 1 do 1, jakieś ekstremum na pewno, ale miałeś depresję w życiu? Czemu bywa smutno takim komuś jak ty? Ja bym oddać już był rad. Cały ten szum i zgiełk i czad. Za półkę książek, dziki sad. Chyba największym problemem jest gdzieś tam odnalezienie. Samotność w tłumie jest trochę też przejebana, no to bywa trudne. Ty, no a ta płyta zaczyna się twoją wizytą u terapeuty. Dobrze, że pan wreszcie dotarł. Jakoś długo trafić nie mogłem tu do pana. Wyimaginowanego, którym jest tam Filip, bo to jest też bardzo takie klarowne nawiązanie, bo on był de facto moim terapeutą w tamtym okresie, bo z bardzo wielu rzeczy mu się zwierzałem. Z moim przyjacielem za fuzję, po której mamy grubsze portfele, no i żaluzję. Tam wydaje mi się, że też nastąpił jakiś taki switch polegający na tym, że o tyle, o ile do pewnego momentu trochę tę popularność gonimy, no chcąc nie chcąc, no to tak to działa. Skończyłem trasę, jako chciałem tylko wieczny detoks. To nagle następuje jakieś takie przesilenie i karta się odwraca i wtedy myślisz sobie, że już dość. Mówiłem sława, jebać sławę, zabawkę dla głupców. Co mam powiedzieć dzisiaj, robiąc gwiazdkę na główku? Przed czym ty się chciałeś schować? Doszło to do takiego punktu, w którym, tak jak już mówiłem, chciałem trochę od tego uciekać. No ja pamiętam, jak się spotykaliśmy na Openerze, to ty chodziłeś w kominiarce. Tak, mogło tak być, no. Dla tego typu ludzi z taką rozpoznawalnością pewne miejsca są już zamknięte. Tak? Paparazzi pod poduszką, a mam niezasłane łóżko, ciągle czuję wzrok. Coś znam, jakiś raper, ten przed chwilą chłopak. Nie kameruj bez pardonu. Znajdź dublerów i aktorów. Przed nami się nie schowa. Już zmęczyły mnie te ściemy i kamery co dnia. Chciałbym tylko powiedzieć, że brzydzę się potajemnym nagrywaniem ludzi i żyjemy w orwellowskim świecie. Dziękuję. Pod koniec klipu Szubienica Pestycydy Broń widać, jak jedna z kobiet odpina złotą kulę przytwierdzoną do nogi Quebo na Fide. Można to zinterpretować jako symboliczne uwolnienie go przez Natalię, ówczesną partnerkę artysty, od piekła, które przedstawia cały utwór. A na ile cię wspiera, Jakubie, twoja partnerka Natalia Schroeder? Że moje serce jest generalnie aresztowane, a miłość jest w życiu po prostu kluczem do otwierania wszystkich zamków. Tak myślę. Tylko jej oczy działają jak lek, biorę dawki podwójne. Mogę łykać je tak jak komunię. To jest bardzo intymny album, Kuba.
Dałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Słyszysz z milionów różnych komunikatorów ten utwór i wiesz, że on jest do ciebie. Wspaniałe. Jeszcze przed premierą pełnoprawnego albumu Quebo na Fide zaskoczył fanów kolejnym żartem. Pierwsza płyta wysłana do słuchaczy wywołała mieszane reakcje. Trochę gówniane. Na płycie usłyszeliśmy Kubę rapującego z przyjaciółmi z Ciechanowa i nie tylko, a cały materiał został nagrany telefonem. Możesz mieć na półkach same szpil, des, jares. Jak nie masz ziomeczków, no to kurwa nie pograłeś. Uważam, że jego prime, no to na pewno był rollout całego Romantic Psycho. Jak on kurwa chodził, wiadomo, do tych telewizji i tak dalej. No to stary, to takie coś. I gdyby on z takim rolloutem zrobił to po angielsku i to by było podświadomie w świadomości wszystkich słuchaczy za granicą, tak jak to było w Polsce, człowieku, to byłby kurwa taki rozpierdol, że trzeba to naprawdę docenić, sobie powiedzieć, że on odjebał kurwa taki kozak shit, że jest koniec, nie? Parę dni później do słuchaczy przychodzi prawdziwa odsłona płyty Romantic Psycho. Pojawia się klip Szubienica, pestycydy, broń, w którym wraca do swojego wizerunku. Kiedy umrę, chcę, żeby wygłosił mowę ktoś taki jak Marcin Flint, aksamitnym głosem. To jest taki ostateczny triumf wizerunku ponad muzyką. To jeszcze ja, czy już wizerunek? Wydaje się, że w całym tym zamieszaniu wokół Quebo najmniej ważną rzeczą są jego nowe utwory. I o nich mówi się relatywnie najmniej, bo też no, umówmy się, że tak na dobrą sprawę niespecjalnie jest o czym mówić. Słowa sukces sprawia, że chciałbym cię zabić rasy. Raperzy rozumiem, ale kurwa mając rap w sobie, zrobiłabyś kawałek ona wybacza moje wady. Mówimy o człowieku, który jest nazywany największym raperem w Polsce, w ogóle jednym z najbardziej uznanych raperów w Polsce. No. Gdybym się urodził z tak zamkniętą głową, pewnie raczej też chciałbym zostać aktorem. Tylko po to, by jak najrzadziej być sobą, słowo. Nie, no bardzo dobre, 5, kurwa, człowieku. Obśmiał mnie, rapera miała z ciebie jest, stary. Gdyby go kurwa to nie zabolało, co powiedziałem, to on by o mnie napisał. Ale Morso, przestań wypierać kurwa fakty. Kim jesteś? Jestem Romantic Macho, brat Romantic Psycho. Ulubiony kawałek Quebo. Szubienica, pestycydy, broń. Ja bym Nobla pierdolnął. Tak, to był Quebo, to lecimy z trójką. Quebo na chwilę. Gdybym dostał taką propozycję, to nagrałbym kawałek z Quebo. Ale nie są to jedyne konflikty, które powstały przy płycie Romantic Psycho. Szczeniaku, życie to nie jest Wall Street. Wydałem ten twój łańcuch na książki. Przychodzi Quebo na Fide, zamieniłem ten łańcuch na książki. Znaczy co, chwalisz się, że książki czytasz? Więc ja chciałem od Queba wziąć 5000 euro za zwrotkę polską. Oni się na to oczywiście nie zgodzili. Ja przez długi czas się tam kłóciłem, dlatego też nawinąłem to, w końcu wziął też do tego numeru. Nie ma szajsu, dla mnie to się pierdol, ja 200 spalam jak tłuszcz. Quebo ci nie wisi żadnej kasy. Masz rację, bo to nie jest żadna kasa, ale faktycznie jest umowa. Nie chcę takich rzeczy udostępniać publicznie i nie zapłacił po prostu. No. A kiedyś ja się z Quebem zobaczę, to mu zajebie front kicka w czoło i będzie po Quebie. Nie wiszę pieniędzy Sentino, słyszałem wasze śpiewy przed tym. Nie wiszę pieniędzy Sentino. Mam większe problemy niż... Quebo tam stoi na jakimś koncercie, wiesz co, Quebo pierdol się, nie chcę żadnych pieniędzy od ciebie. To będziesz tak samo kurwa śpiewał tą swoją nutkę, kurwa przy mnie i moich kolegach, kurwa na backstage'u cię zamkniemy, kurwa i zaśpiewasz to, kurwa zapętlimy, to będziesz to śpiewał przez 30 minut, kurwa. Aż zaczniesz żygać, będziesz to śpiewał. Czemu nastrój samobójczy mam jak Mariusz Job? Samobójcza bramka, tak, Jopa! Jeszcze raz, tak, Mariusz Job! Na poczcie pozew od Jopa, ale tata Maty to mój adwokat. Ciebie wychowały psy z Lindą i King Kong mnie wychowała Tin Kasia and Blue Dildo. Nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy jebać potwierdzaczy.
Oczywiście Quebo na Fide nie odnosił sukcesów wyłącznie na sali sądowej. Szubienica, pestycydy, broń. Właśnie robię trzeci diament, jestem Sierra Leone, yo. I tak po diamentowej Somie i diamentowej Egzotyce przyszła trzecia z rzędu diamentowa płyta, Romantic Psycho. Ale mimo kolejnych sukcesów Quebo, jego wytwórnia Que Quality nie radziła sobie już tak dobrze. Jo, dokładnie czemu label zbankrutował, lecę z dźwiękiem, bo miałeś na niego wyjebane jak kękę. I to jest tak wyjebane tak mocno, że mnie nie możesz nie kochać. System działania na przykład takiego Boru czy SB Mafii, że faktycznie ten Białas czy Solar się pojawiają i starają się cisnąć tych swoich młodych raperów jak najwięcej i stawiać na nich dużo. Trochę presję narzucił na Que Quality i na Quebę, że on też musi tak robić, no a wcale nie musi, no nie, to też jest jego wybór tego, jak chce prowadzić swoją karierę i tamtą wytwórnię. Tak bardzo miałeś wytwórnię w piwcie pedale, że po czasie aż ja sprogresowałem. Ale on też nie jest w stanie za mnie zrobić następnych płyt i mi jakieś tej kariery tak poprowadzić, bo przyszedł Queba i wszystko będzie super. Ej, muszę ci coś powiedzieć, jesteś znakomity, to jest Bober, wydałeś jego 2 płyty. Zapisując się do Que Quality nie oczekuję, zapisując się, jest świetlica. Tak. Podpisując kontrakt z Que Quality nie oczekuję, że Quebo będzie z nim spędzać każdą wolną chwilę i myślę, że na każdy temat. Myślę, że jakby nie poznałem jeszcze się z taką opinią, ale myślę, że gdzieś na pewno w czyjejś głowie taki pomysł się na pewno już zdążył zrodzić i myślę, że Quebo też już zdążył odczuć konsekwencje takiego myślenia. Quebo na Fide poinformował o sprzedaży części swoich udziałów w wytwórni na rzecz swojego wspólnika. Tego Eminema i to jest tak idę, Que Quality macie dobrze, odkąd odszedł Quebo na Fide. Niestety, Quebo na Fide nie mógł wyruszyć w trasę koncertową tuż po premierze albumu Romantic Psycho z powodu pandemii. Dopiero 2 lata później powrócił na scenę, ogłaszając w liście do fanów, że będzie to jego ostatnia trasa koncertowa i że już nigdy więcej nie wystąpi na żywo. To dobra pora, by skończyć to z szumem, bo teraz mam inny kierunek i mówię dziękuję najlepiej jak umiem, Katowice. Tak właśnie Quebo na Fide zapisał się w historii i na zawsze odmienił oblicze polskiego hip-hopu.